Witamy wszystkich serdecznie. Cześć, Witam Przemeczku. Cię Pawle. Chyba mamy, no ale powiem tak, przeurocze miejsce. No tak, naprawdę krajobrazy Fantastyczne. są Jesteśmy w Polsce, żeby Tak. była. To nie jest Austria, to jesteśmy w Polsce. ale krajobrazy austriackie. Krajobrazy tego. Robimy zielonki. Tak. W pełnej gamie. W pełnej gamie i też przywieźliśmy parę maszyn. Mhm. Tu też jest konkurencja, bo to jest też bardzo fajne, że nie ma takiego uczucia, takiej konkurencji, która by, nie wiem, źle na siebie patrzyła, tylko Nie. wszyscy współpracują. No tak. Przywieźliśmy 3 ciągniki. Tak, 3 Aupaxa. ciągniki Aupaxa, z czego tak naprawdę w pokazie jechał jeden zestaw 3075. 3075 z regeneratorem Wong Kare. Tak jest i z podsiewaniem. Też trzeba powiedzieć o tym, że coraz więcej tych użytków zielonych zaczynają jak gdyby ludzie do nich profesjonalnie podchodzić. Tak. I zresztą to widać. I to po zestawie maszyn, bo jest z nami też SIP, którego reprezentujemy. Dokładnie. I zaprezentował bardzo ciekawe No i- rozwiązania z grabiarka. Bergman. I jest Bergman, który też wzbudził zainteresowanie. Pytanie jest takie, układy zielonkowe i wyposażenie tych ciągników się też zmieniło w ostatnim czasie. Tak, tak. Też jest parę takich zmian, które są takie użytkowe. Jakbyś pokrótce tak mógł to powiedzieć. Bardziej typowo takie użytkowe dla samego operatora. W pierwszej kolejności to jest tak, mamy już markę Aupax Tak. przede wszystkim. Dokładnie. Tutaj mamy model akurat 75-konny, seria 3000 zawiera jakby dwa modele, 30-55, 75. Silnik Dosana, 2,4 litra, 4-cylindrowy, przekładnia jakby sprawdzona, niezmieniona, 12 przełożeń To do jest przodu, dosyć do tyłu. oszczędny silnik, bo to też trzeba powiedzieć. Tak. Że nie można, właśnie to też jest, bo patrzymy wszyscy na koszty, nie? No wiadomo. Koszty paliwa i tego typu rzeczy. A to jest bardzo zgrabna jednostka, jeżeli chodzi i o gabaryty, Tak. i o moc, którą ma. No i jak widać na załączonym obrazku, no też ze sporymi gabarytami ten ciągnik również może pracować. Dokładnie. Też żeśmy testowali Aupaxa z paszowozem. Tak. 5000. Seria 5000 z dużym dwuślimakowym Tak, tak, paszowozem. z tego co pamiętam 24 m3. 24 m3. Tak, Czyli to zastosowanie tych ciągników też jest dosyć szerokie, bo to jest taka Oczywiście. najbardziej uniwersalna część, czyli od tych 55 do tych 130 koni jest dużo zapotrzebowania i też w tych tak zwanych pracach zielonkowych. Dokładnie. Mamy ogólnie cała gama naszych ciągników, to jest od 25 teraz aż do 162 koni mechanicznych z Power Boostem. I No. właśnie te 162 konie oferuje seria 5000, czyli model Aupax 5130. Też prezentujemy tu oczywiście na innym stanowisku nawigację, po to też, żeby pokazać rolnikom, że po pierwsze w rozsądnych cenach istnieją rozwiązania, które też ułatwiają i też montujemy też do arbosów to. Tak, no akurat tutaj no, nie widzieliśmy potrzeby, żeby może na tym ciągniku aż tak to tutaj zaprezentować, no bo to wiadomo... to Ale jest tylko- zaprezentowaliśmy to na innym modelu. Tak, na innym modelu, bo tu wiadomo, był przejazd pokazowy, 4 przejazdy zrobiliśmy, gdzie też no, na gospodarstwie na pewno będą widzieli pewną różnicę, bo mamy pas wyznaczony, gdzie ta regeneracja tutaj regeneratorem Wong została wykonana. No już teraz ludzie przemieszczają się na drugie miejsce, Tak, na gdzie drugie tam będą miejsce. te prezentowane, te Dokładnie. wszystkie maszyny. Zwróćmy uwagę, jednak przyjechali rolnicy i Tak. byli bardzo zainteresowani. Dokładnie. Właśnie obsiedli te wszystkie maszyny, żeby powiedzmy jednak Tak. poszukują. W trakcie pokazu każda maszyna była obchodzona z jednej, z drugiej strony, sama jakby wykonanie pracy, później ten pokos, czy to... W ogóle się pięknie prezentują No, te maszyny. Powiem tak, naprawdę warto tu było przyjechać, bo trzeba pamiętać o tym, że za biurka, z salonu czy z magazynu to może jest prościej sprzedać, ale jednak nie ma jak praktyczne pokazy. Pokazanie Tak. tego, że to po prostu działa, funkcjonuje Każdy może i że zobaczyć. można tak naprawdę porozmawiać na polu z rolnikami. Dokładnie. I ten rolnik, czyli no, potencjalny klient, no, ma okazję zobaczyć tę maszynę przede wszystkim w pracy. Dokładnie Jak ona tak. pracuje, jakie ona ma zalety, no i w późniejszym czasie oczywiście efekty pracy tej maszyny. Dokładnie, bo też coraz więcej szukamy takich rozwiązań i my jesteśmy bardzo otwarci, bo Tak. sam jeździsz na wiele Nie? pokazów. No jeżdżę, Czy to z różnorakie rozrzutnikami pokazy. różnorakich. Tak. Czy ostatnio byłeś w siewie cebuli Siew cebuli, i też się pięknie to sprawdziło. chwastownik, pielenie. Cały czas jesteśmy tak. obecni na rynku Tak. właśnie po to i bardzo chętnie jesteśmy u Was. Gościmy właśnie w takich miejscach jak to. Nie dosyć, że one są piękne, ale tam można praktycznie zastosować wszystkie te różne nasze rozwiązania Dokładnie. i je zademonstrować.
To może podejdźmy do tego pilnika jeszcze. Podejdźmy jeszcze do tego Zaprezentujemy tutaj tego pie- regeneratora. regeneratora łąk, właśnie. Bo często myli mi się właśnie ten pielnik z regeneratorem, ponieważ Karę również posiada w swojej ofercie pielniki. Dokładnie tak. Ale też warto o tym powiedzieć, ponieważ tu jest maszyna jest bardzo prosta. Tak. Nawet z jednym z klientów rozmawiałem, że 3-metrowa maszyna, że niby mała, ale ona jest bardzo wydajna, bo to jednak jedzie się 12 i 14 Dokładnie. km na godzinę, więc można. W zależności od też wyrównania pola, no bo to też Dokładnie. jest warunek, ale Jest w pełni regulowalna. tak. Mamy tutaj 2 rzędy Noży. które są regulowane hydraulicznie, czyli możemy zmienić ich kąt natarcia. I to też jest bardzo fajne, bo jest wersja tak zwana ręczna, Tak. ale hydrauliczna jest jak gdyby lepiej reagujemy na zmieniające się warunki na użytkach zielonych, bo No, one są różne. Na bieżąco możemy. To Na bieżąco. oczywiście zależy od jakby tutaj zagęszczenia gleby i tak dalej, także tutaj możemy sobie cały czas to na bieżąco regulować. Ciekawe jest też to zgrzebło, które jest tutaj jak gdyby za tymi zębami Taka nacinającymi. włóka wyrównująca, można powiedzieć. To która- jest właśnie, ci powiem, że różnie na to mówią, ma bardzo ważną cechę. Kretowiny rozwala. Wyrównuje nam. I jeszcze jedna rzecz, którą też na przykład jeden z moich użytkowników, któremu żeśmy sprzedali tą maszynę, zwrócił uwagę, że z kolei wszystkie pastwiska, tam gdzie są tak zwane krowie placki, czy różne inne rzeczy się tam zdarzają, Są rozciągane. są rozciągane, Dokładnie. rozrzucane i uaktywnia się, jeszcze dzięki siewnikowi, który tutaj jest zastosowany, można wzbogacać tak zwane pokrycie roślinami, które są jak gdyby niezbędne dla utrzymania i uzyskania najlepszej paszy. No, czyli w jednym przejeździe możemy tak naciąć glebę, wyrównać glebę, rozciągnąć resztki, które pozostały, co tutaj akurat mieliśmy okazję zobaczyć, że no wiadomo, te podbieracze nie były jakoś tam super idealnie ustawione, więc Tak. gdzieniegdzie nam zostawały jakieś powiedzmy kępki ściętej trawy i dzięki zastosowaniu tego regeneratora mogliśmy je równomiernie rozciągnąć po Dokładnie reszcie tak, pola. i to jest to. No i dodatkowo jeszcze w jednym przejeździe możemy, tak jak powiedziałeś Pawle, podsiać To trawę, podsiewanie żeby jest jeszcze dosyć zagęścić. istotne, ponieważ użytki zielone, one się degradują. Tak. Niektóre rośliny wypadają i trzeba systematycznie uzupełniać. Nawet w tych pokazach, których tutaj jesteśmy, też jest firma nasiennicza, która sama mówi, że coraz częściej rolnicy się dopytują właśnie o to, jak można wzbogacić, nie robiąc rewolucji na użytkach zielonych, tylko uaktywnić i wzbogacić pokrycie tutaj właściwą roślinnością, tak żeby uzyskać najlepszą paszę. Tak, no i jeżeli mówimy tu też o kosztach, no to w jednym przejeździe możemy wykonać w sumie, że tak powiem, 4 zabiegi. Dokładnie tak. A użytki zielone stają się coraz bardziej wartościowe i to się stale zmienia, ponieważ jednak powiedzmy sobie pogłowie krów mlecznych w Polsce jest dosyć istotne, Tak. a pozyskiwanie paszy przy suszy, nie suszy, jak najwyższej jakości, jak najbardziej wydajnie, jest wręcz konieczne. No tak, bo to wpływa na jakość później odstawianego Dokładnie. mleka i A poza wydajność tym krów. maszyna nie wymaga dużej mocy ciągnika. Nie, no tu mamy 75 koni i bez problemu myślę, że nawet i 55 koni by sobie poradziło z tego względu, że główną jakby warunkiem jest po prostu udźwig maszyny i stabilność zestawu. Dokładnie. Bo maszyna sama w sobie nie wymaga dużej mocy, żeby ją po prostu tutaj wykorzystać na polu. Przemku, bardzo owocny dzień, bardzo fajnie, żeśmy tu przyjechali. Prawdopodobnie za rok będą powtórzone te manewry. Tak. Zapraszamy wszystkich właśnie na różne pokazy, w których bierzemy udział. Czy będą takie organizowane tego typu, też bardzo chętnie przyjedziemy i współpraca z rolnikami pozwoli nam zaprezentować kolejne nasze maszyny. Jak najbardziej. Trzymajcie się, do następnego. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.